Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do testu Dysona V16 Piston Animal Submarine. Dłuższej nazwy nie było. Natomiast oczywiście jest to najnowszy odkurzacz od Dysona bezprzewodowy z nakładką czy dostawką tak na dobrą sprawę Submarine, czyli do mycia czy też nawilżania podłóg. Ja wcześniej miałem V15 Detect właśnie z wersją Submarine, no i to jest jakby bezpośredni następca, to trzeba sobie powiedzieć wprost, bo Gen 5 jest powiedzmy troszkę innym odkurzaczem, który w ogóle jakby możliwości zamówienia tej przystawki nie miał. No właśnie, bo V16 można zamówić sobie albo zwykłą wersję, albo jakąś ekskluzywną, albo jest właśnie ta, którą ja Wam dzisiaj pokazuję, czyli wersja Submarine, czyli z tą przystawką do mopowania, czy też do odświeżania podłóg. Zacznijmy od pudełka. Pudełko jest mniejsze i to z takiego prozaicznego powodu, no bo mamy mniej w zestawie. W sensie nie ma już dwóch szczotek tych głównych do podłóg twardych, do podłóg miękkich. Mamy jedną teraz uniwersalną i o tym będziemy musieli porozmawiać, bo tam jest sporo zmian, ale ogólnie jeżeli chodzi o zmiany, no to zmiany to jest mało powiedziane, jeżeli chodzi o odkurzacz Dysona, bo zmieniło się właściwie wszystko w tej wersji. Niektóre rzeczy są na plus, inne niestety na minus. Zacznijmy od opakowania. To pudełko jest takie podwójne i to ma sens, no bo mamy osobno V16 piston i osobno mamy powiedzmy tą część Submarine, czyli w momencie kiedy zamawiamy cały komplet, dostajemy całość, jeżeli tylko jedną część, to dostajemy tylko V16, więc to jest jak najbardziej przemyślane, tak pod względem logicznym. Natomiast zacznijmy sobie od tej części Submarine, bo myślę, że tam jest najmniej zmian, w sensie tam jest lepsze jakby rozprowadzanie wody, wałek wygląda identycznie, sama kieszonka do wyciągania brudów jest mniejsza, więc jest mniejsza szansa, że wyleje nam się powiedzmy ta woda, która jest bezpośrednio w zbiorniku na wodę brudną, ale generalnie co do pojemności wygląda to dość podobnie. Nalewanie czystej wody również wygląda podobnie i efekty są z grubsza identyczne. W sensie mówię, no po krawędziach trochę mniej tej wody zostaje, bo to był mój główny zarzut gdzieś wcześniej, natomiast to nie służy do takiego mocno efektywnego mycia jak aktywne mopy z dwoma rolkami, z ciepłą wodą, co już Wam też pokazywałem wcześniej. Więc i Dyson ma w swojej ofercie dedykowanego mopa z dwoma rolkami, o czym też Was informowałem i pokazywałem Wam test, a i konkurencja też ma rozwiązania albo tańsze, albo mniej więcej w podobnym przedziale cenowym. Więc to jest fajne do przecierania na mokro, żeby odświeżyć, jak rozleje nam się gdzieś tam sok. Nawet jeżeli jakieś płatki się rozleją, to też je wciągniemy, powiedzmy, to też da radę zrobić, chociaż przy tej jednej rolce i tych wąskich szczelinach tam nie jest to takie super proste i to też o tym wspominałem już w poprzedniej generacji przy V15 Submarine. Natomiast no to nie jest taki super aktywny mop, żeby zrobił to po prostu najlepiej na świecie. Ale nie w tym jest problem. Problem jest dokładnie w tym samym rozwiązaniu, które mieliśmy właśnie w V15 Submarine, czyli niestety nie będzie Wam się chciało tego myć. W sensie rozmontowanie tego, żeby to umyć i tak dalej, nie jest to specjalnie wygodne. Wszystkie właściwie dostępne na rynku mopy, które są aktywne i przeznaczone do tego, mają system autooczyszczania, czyli same się czyszczą i właściwie tylko wylewasz brudną wodę i nic. Tu musisz jednak urządzenie rozebrać, wymyć, poczekać aż wyschnie, bo tak powinno się zrobić według instrukcji. Tego Wam się nie będzie chciało robić tak zupełnie szczerze. Jest to też wartość kilkuset złotych doliczona do V16, więc daje znać, że można po prostu rozwiązać ten problem inaczej. Ale to, co widzimy, to na pewno to, że jest urządzenie, jeżeli chodzi o Submarine, w kolorze czarnym matowym i to jest ta jedna zmiana, która dotyczy jakby całego odkurzacza. I to jest świetne, w sensie ja się bardzo cieszę, że to jest matowe rozwiązanie, bo na nim mniej widać kurzu. Oczywiście może się gdzieś przyrysować i tak dalej, natomiast mówię, no ja mam V15 2 lata, do dzisiaj wszystko bardzo dobrze działa. No Submarine nie korzystam za bardzo, przyznam szczerze, no bo mówię, za dużo pracy z tym, ale sam odkurzacz działa do dzisiaj bardzo, bardzo dobrze. Nie miałem żadnych problemów, żadnych awarii, więc pod tym względem wygląda to świetnie. No i te błyszczące elementy gdzieś tam się porysowały. Tutaj mam nadzieję, że po prostu te matowe będą z biegiem czasu wyglądały lepiej. Ale przechodzimy sobie do tych zmian. To, co chyba właściwie się nie zmieniło, to mocowanie do ściany. W sensie wygląda tak samo. Mamy dwa akcesoria, które od dołu możemy sobie wpiąć. Kabel tak samo wpinamy. Rozstaw dziurek jest identyczny, więc jeżeli przepinacie sobie tak jak ja z poprzedniego odkurzacza, to będzie to pasowało. To raz. Po drugie, no ta zawieszka jest również matowa, więc wygląda to inaczej. Moim zdaniem dużo lepiej.
Natomiast resztę zestawów to oczywiście zupełnie nowa konstrukcja, jeżeli chodzi o sam odkurzacz z silnikiem, z pojemnikiem, który jest z kompresją, o czym za chwilę. No i możecie od razu zobaczyć, że w tym miejscu, gdzie normalnie mamy wejście powiedzmy na rurę czy na jakieś akcesoria, mamy już wystający taki element, czyli taką szczelinową końcówkę. Dyson zrobił to świetnie, w sensie to jest naprawdę bardzo dobre posunięcie, zarówno w jednostce centralnej, jak i powiedzmy w tej głównej rurze mamy szczelinową końcówkę, czyli nie musimy za każdym razem, jeżeli chcemy gdzieś w szczelinę wjechać, iść tylko po tą jedną końcówkę szczelinową, która gdzieś tam leży, wisi albo jest zgubiona, tylko po prostu odpinamy daną końcówkę czy rurę i możemy po prostu sobie to odkurzyć za pomocą samego urządzenia, czy urządzenia plus rury, bo tam też jest ta szczelinówka, taka malutka. Super rozwiązanie. Oczywiście to będzie trochę brudne, biorąc pod uwagę, że tam przez to przechodzi ten cały brud w momencie, kiedy korzystamy z innych akcesoriów, ale nie ma to znaczenia, to jest bardzo, bardzo wygodne, że nie musimy po prostu właściwie po tą szczelinówkę sięgać. Chociaż jest oczywiście dostępna, trochę dłuższa chyba niż ostatnio, więc tutaj też uznaję to za plus. Mamy tą końcówkę jakby do materacy, czy jakichś tam wypoczynków, dywanów. To jest spoko, nadal to spisuje się bardzo dobrze. To jest taki wiszący wałek z regulowaną główką i on spełnia swoje zadanie. To są te rzeczy, które wyglądają powiedzmy dość klasycznie. Jest też ta przejściówka taka kombi, która można po prostu jakby złożyć, rozłożyć. Tam mamy albo takie miękkie włosie, albo powiedzmy takie na przykład do jakichś elementów takich plastikowych, których nie chcemy porysować i tak dalej, albo możemy sobie to rozłożyć i wtedy wystaje powiedzmy taka szersza końcówka. Jest ładowarka i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o te akcesoria, które znamy. Pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, to zmiana przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o korzystanie z odkurzacza. W sensie wiele osób narzekało, że wcześniej, również w V15 mieliśmy przycisk, który było trzeba trzymać. W sensie nie było sposobu, poza zakupieniem czegoś tam jako nieoryginalne akcesorium, które pozwalało, żeby zablokować przycisk, bo było trzeba go po prostu cały czas trzymać. Mówiłem, że to jest niespecjalnie wygodne, właściwie cała konkurencja, reszta, którą ja testowałem, ma przycisk, który po prostu włącza i przycisk tym samym wyłączasz i to jest spoko rozwiązanie. I tak samo zrobiono w Dysonie. Natomiast dlaczego zrobiono tak, że raz, że ta rączka jest tak przesunięta i ta główka trochę wystaje, więc jedną ręką nie da się powiedzmy włączyć, czyli zawsze trzeba użyć jednej ręki do trzymania, drugiej do włączenia, co niespecjalnie jest wygodne. No i najgorszym rozwiązaniem jest to niestety, że przycisk do włączania jest wyżej, jakby w tej części górnej, czyli i tak nawet jakby się udało sięgnąć palcem, to i tak do tego przycisku, który jest na dole, który zmienia tryby, no on nie włącza odkurzacza, więc zawsze musimy użyć dwóch rąk. To niespecjalnie jest wygodne, no przyznam szczerze, no bo jeżeli rozmawiam przez telefon, trzymamy dziecko, nie wiem, podnosimy coś, no to chcemy włączyć, no to nie, to trzeba odłożyć, włączyć, podnieść znowu odkurzacz. No można było to lepiej rozwiązać. Nie mówię, że wszystkie odkurzacze mają tak, szczególnie te duże, mocniejsze, też nie zawsze można nacisnąć przycisk, bo po prostu ta głowica jest tak duża, a rączka jest schowana, żeby lepiej wyważyć odkurzacz, no ale myślę, że można by było to jakoś lepiej umiejscowić mimo wszystko. W tej rączce jest też pewna nowość, no bo mamy baterię, którą można teraz sobie normalnie wyjmować. Jeżeli mamy dwie baterie, można sobie je szybko przepinać, można sobie dokupić drugą, więc jest to dość wygodne. No i jeżeli by jakaś bateria uległa awarii, to można też sobie dokupić ją akcesoryjnie, więc to jest dość wygodne. Natomiast to nie koniec nowości, bo mamy nowy silnik Hyperdymium o mocy 900 W. On ma 315 R mocy, jeżeli chodzi o zaciągane powietrze. Jest rzeczywiście bardzo mocny w trybie turbo, czy w momencie, kiedy automatycznie, w trybie automatycznym powiedzmy zwiększa moc. Tak samo na dywanach on to wykrywa, o czym powiemy sobie za chwilę. I to wszystko jest spoko i jest to związane jakby z dwoma rzeczami. Sam w sobie nowy filtr i silnik. Wygląda to trochę inaczej. Z tego co czytałem, no bo ja mam jeszcze za krótko urządzenie tam po 2 tygodniach, żeby powiedzieć, ale rzeczywiście jest tak, że ten filtr znacznie mniej się zapycha, w sensie rzadziej będziemy musieli go myć przez to, że ta filtracja jest lepsza. To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że dzięki temu, że możemy kompresować jakby w zbiorniku na te nasze nieczystości, właśnie te nieczystości, dzięki temu możemy po prostu skuteczniej też odkurzać, no bo jakby kompresujemy to i dzięki temu
Widzimy po pierwsze, ile tego miejsca jeszcze się zmieści, więc na dłużej nam to starczy. Producent mówi nawet do 30 dni. Ja to oczywiście do nagrania Wam pokazywałem, jak to wygląda, ale fakt jest taki, że wydaje mi się, że te 2 tygodnie, oczywiście to zależy, jeżeli ktoś ma psa, to pewno szybciej będziemy się opróżnić, tak, czy kota, no bo sierść i tak dalej. Jeżeli ktoś ma dużo, nie wiem, takich dywanów, które są bardzo często brudne, dużo odkurza, powiedzmy przy wejściu, gdzie jest sporo piachu, to nie da się tego tak ustandaryzować, ale myślę, że na pewno spokojnie ten tydzień, 2 tygodnie nie będziemy musieli w ogóle się tym tak na dobrą sprawę przejmować. No i mówię, no ta kompresja jest dość prosta, natomiast zwracam uwagę, że w momencie, kiedy jest skompresowane to, czyli jest wyciągnięte w dół, no nie da się włączyć odkurzacza, w sensie wyskakuje komunikat, że jest przesunięta kompresja, musimy ją jakby cofnąć i wtedy dopiero można włączyć. Okej, rozumiem, tutaj jakby się specjalnie nie obrażam. No i oczywiście to nie koniec nowości, bo w momencie, kiedy podłączymy sobie tą rurę, to ona ma u góry taki jakby pierścień, który możemy pociągnąć i wreszcie dzięki temu zwalniamy zaczep do montowania wszystkich naszych akcesoriów. Niezależnie czy są te akcesoryjne elementy, czy też Submarine, czy All Floor Consense, czyli ta nowa szczotka do wszystkich podłóg, o której powiem sobie za chwilę. Ale wreszcie można to robić w ten sposób, że po prostu pociągamy przy rurze, czyli jakby musimy tak użyć drugiej ręki, ale robimy to bez schylania się, co jest mega wygodne. Znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy jedną teraz szczotkę do wszystkiego i Submarine, jakby no mniej ma to sensu, biorąc pod uwagę, że nie przepinamy tak często tych szczotek, no wcześniej mieliśmy twarde, miękkie i tak dalej. Ja zresztą używałem tak, że używałem wcześniej tej podstawowej do twardych podłóg, nawet do dywanów, a tą jakby do dywanów miałem do tych wszystkich wykładzin zewnętrznych poza domem, w sensie jakichś tam wejściowych i tak dalej, gdzie były jakieś liście, jeszcze inne większe brudy. Teraz będziemy to robić rzadziej, ale fajnie jest wygodne, że nie musimy po prostu się schylać, więc to jak najbardziej ok. Po prostu w momencie, kiedy ciągniemy za to czerwone, to zaczep na dole się również zwalnia i po prostu możemy podnieść cały odkurzacz z rurą i wtedy ta szczotka na dole zostaje. I to jest mega wygodne. Natomiast jeżeli chodzi o tą szczotkę do wszystkich podłóg, no ja mam jednak do niej trochę zastrzeżeń, przyznam szczerze. Te takie stożkowe ułożenie tych dwóch wałków, które są po lewej i po prawej stronie, to jest mega wygodne, bo rzeczywiście jak się nakręca jakieś włosy, czy jakaś nitka, czy cokolwiek, to one się nawijają i później siłą odśrodkową po prostu są grawitacyjnie ściągane, powiedzmy, do narożnika. Tam się kończy ta szczotka, bo ona jest jakby taka wisząca w powietrzu z jednej i z drugiej strony i zasysana bezpośrednio przez rurę do naszego odkurzacza. Natomiast no powiem szczerze, że konstrukcja, z jednej strony no zrobili wreszcie to, co chciałem i krytykowałem w zeszłych edycjach, czyli nie mamy plastikowych kółek, co nie wypada Dysonowi za te pieniądze, tylko mamy gumowe, spoko, fajnie, ale z drugiej strony ta szczotka nie ma z tyłu w ogóle kółek, tam jest taka poduszka, którą będziemy cały czas szurać po podłodze. No powiem szczerze, że nie wiem, czy jestem do tego przekonany. Rozumiem zamysł, chodzi o to, żeby zwiększyć ciśnienie w samej szczotce, no bo jeżeli mamy mniej otwartych przestrzeni, gdzie może powietrze uciekać, to siła powierzchni tego miejsca, gdzie jedziemy i gdzie jest otwarta przestrzeń, jakby ma większe podciśnienie, więc mocniej zasysamy i to wszystko spoko. Natomiast no już to widzę, że ta szczotka, ona tak super nie zbiera jak poprzednia, tak, która była z tym laserem. Tu też oczywiście laser mamy na środku, wcześniej mieliśmy na boku, no bo wiadomo, konstrukcja tam była otwarta tej szczotki, ale moim zdaniem ta poprzednia szczotka chyba była troszkę bardziej skuteczna. W sensie ona całą szerokością była tak do pół otwarta w momencie, kiedy jechaliśmy po podłogach twardych. Niezależnie, czy tam coś sobie leżało, czy sobie nie leżało. Mniejsze papruchy, większe. Papierek, nie papierek. Chips, czy nie chips. One wszystkie były wciągane od razu. Tu jest tak, że po pierwsze, z przodu mamy oczywiście tą konstrukcję też częściowo zamkniętą. Ona jest delikatnie tylko uchylona. No i mamy takie drzwiczki, które możemy sobie regulować za pomocą przełącznika na tej szczotce. Więc jak zamkniemy, no to mamy jeszcze większe podciśnienie, ale niestety no, wyższe rzeczy nie wejdą pod powiedzmy naszą szczotkę, więc jak będziemy na nie najeżdżać, no to będziemy ją podbijać i ona będzie musiała tak wskoczyć powiedzmy na ten element, co będziecie widzieć. Jeżeli mamy to otwarte, to mamy mniejsze podciśnienie, ale z drugiej strony też te elementy, które są tylko odpowiedzialne za wciąganie, są tylko takie no, 2 małe otwory. No to trochę mało moim zdaniem, to po pierwsze, a jeżeli już przejedziemy i czegoś nie złapie szczotka, to jak cofamy, to wcześniej mieliśmy kółka, które powodowały, że urządzenie było też uniesione i były takie powiedzmy ślizgacze.
tutaj mamy tą poduszkę, która po prostu jakby ciągnie w naszą stronę wszystkie rzeczy i w ogóle ich nie wciąga. No nie wiem, przyznam szczerze. W sensie z jednej strony widzę, że ona rzeczywiście inaczej reaguje w momencie, kiedy wjeżdżamy na dywany, na jakieś chodniczki, kiedy rzeczywiście jest więcej brudu, to ona oprócz tego, że jest większa moc sąca, ta sama szczotka inaczej pracuje. I to wszystko ok, bo to ma na pewno sens, tylko no, nie wiem, czy sama skuteczność po prostu jednej szczotki do wszystkiego będzie po prostu aż tak bardzo wysoka. Mam tutaj co do tego delikatne wątpliwości. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, no bardzo fajnie, że no wreszcie mamy wszędzie gumowe elementy od spodu, czyli jak jedziemy po tych płytkach, panelach i tak dalej, to nie będzie tego słychać. Nie będzie też raczej słychać tego, że te kółeczka, bo to jest chyba jedyna rzecz, która tak powiedzmy werbalnie powiedzmy gdzieś słychać po tych 2 latach u mnie w V15, że te kółeczka delikatnie one gdzieś tam piszczą. Można oczywiście sobie to nasmarować, ale no myślę, że tutaj tego problemu nie będzie, biorąc pod uwagę po prostu jakość wykończenia. Ona jest dużo lepsza, natomiast no, co do samej skuteczności jestem tutaj jeszcze ostrożny. Nie wiem, może zrobię jakieś porównanie bezpośrednio jednego i drugiego modelu. No i oczywiście laser też bardzo ładnie oświetla, on jest na środku. Nie wiem, są lasery, które jakby dalej świecą, na to też zwracam uwagę, ale ten jest wystarczający, to jakby specjalnie się nie obrażam. Opróżnienie pojemnika jest też bardzo proste, w sensie jednym przyciskiem możemy później sobie tą kompresją wypchnąć dodatkowo te wszystkie brudy, więc jest to wygodne. No i oczywiście mamy aplikację, którą skanujemy. Tutaj są aktualizacje, w sensie można zaktualizować odkurzacz ręczny. Bardzo fajnie, w sensie, no nie wiem, no pewno jakieś problemy, jeżeli będą, to można je zawsze jakoś tak rozwiązać, więc to jest ok. Mamy oczywiście możliwość podejrzenia, jaka jest bateria, czy filtr jest dobry, w sensie, czy tutaj, że tak powiem, już wymagana jest jakaś wymiana, znaczy wymiana, właściwie mycie, czy też nie. Mamy też jakby szybkie instrukcje obsługi, jak co robić, jak czyścić, jakie mamy narzędzia i w ogóle jakieś tam dodatkowe produkty. Więc podsumowując, właściwie wszystkie rzeczy takie techniczne zostały poprawione. W sensie ta kompresja jest przydatna, bo rzeczywiście nie mamy wrażenia, że na przykład już jest zapełnione, tylko można sobie to sprawdzić. Z drugiej strony dzięki temu łatwiej się też opróżnia. Bateria jest wymienna, trzyma też dłużej, bo to rzeczywiście jest 40 do 45 minut w trybie automatycznym. Oczywiście w trybie Eco tam do 70 minut, ale nikt w Eco nie będzie odkurzał, więc realnie 40-45 minut to jest super wynik, w sensie no posprzątanie naprawdę dużych powierzchni. Oczywiście w trybie Submarine jest znacznie dłużej, tutaj właściwie tego nie musimy liczyć, bo tam jest tylko jakby no, podawanie świeżej wody i zaciąganie brudnej i tyle. Tam nie ma siły ssącej, można wybrać sobie 2 tryby, taki podstawowy i maksymalny, jeżeli chodzi o wodę. Tam silnik w ogóle się powiedzmy chyba nie uruchamia, więc tam rzeczywiście baterii nam starczy znacznie dłużej, ale generalnie wygląda tutaj wszystko bardzo podobnie, ale większość rzeczy technologicznych została udoskonalonych. Największe kontrowersje na pewno będzie budziła ta szczotka do wszystkich podłóg, no bo niektórzy powiedzą, no wreszcie, no bo nie musimy jej co chwilę zmieniać i tak dalej, tylko będę mógł wjeżdżać i rzeczywiście jakby szczotka się przełącza i działa zupełnie inaczej i to słychać. I ta skuteczność jest dobra, bo tutaj rzeczywiście odkurzacz bardzo dobrze zbiera, natomiast wydaje mi się, że jednak wcześniej było tak, że za każdym razem wszystko. Tutaj czasami niektóre rzeczy zostają, szczególnie jeżeli coś jest o bardziej takiej strukturze, że nie jest to takie miękkie, tylko bardziej twarde, to będziecie gdzieś widzieć na przebitkach i pewno niektórym osobom niespecjalnie może to pasować. Ale cieszę się, że jest dużo akcesoriów, że są wszędzie te szczelinówki, że można odpinać te końcówki bez schylania się. To są rzeczy, które no, gdzieś tam sygnalizowałem też wcześniej w poprzedniej generacji 2 lata temu, więc fajnie, że się po prostu to pojawiło. I wydaje mi się, że jakościowo jest po prostu też troszkę lepiej, ale to pewno ocenię, tak jak teraz V15 po 2 latach, pewną z tej perspektywy. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania. Aktualną cenę macie w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.